Dzień dobry w kolejnym nurkowym vlogu. Mówię do Was z Malediwów, które uważane są za jedno z najpiękniejszych nurkowych miejsc na świecie. Jesteśmy na wyspie Toulouse, na której znalazłem dwa centra nurkowe. Wybrałem centrum Sea Star Diving, które miało bardzo dobre opinie, lepsze opinie. I dobrą rekomendację tego centrum znalazłem też na blogu Łukasza Kandzierskiego, także Łukasz, dzięki wielkie. Za chwilę przetestujemy to centrum w boju i zobaczymy, jak piękne są wody wokół Toulouse. Lecimy! Ale najpierw opowiem Wam nieco o miejscu, w którym nurkuję. Malediwy to wyspiarskie państwo położone w północnej części Oceanu Indyjskiego, pieszczotliwie nazywanego Indykiem. 26 naturalnych atoli i prawie 1200 wysp. Na powierzchni na dłuższą metę można się wynudzić. Za to pod wodą nigdy. Wody wokół wysp to raj dla każdego, kto lubi dać nura. Dobrze jest zabrać ze sobą pod wodę nieco światła, by przekonać się, jak naprawdę kolorowe są głębiny. Pamiętamy z fizyki, a właściwie optyki, że pierwszym z kolorów, który ginie pod wodą, jest czerwony, później pomarańczowy, żółty, zielony itd., itd. Wystarczy odpalić latarkę i cyk, wszystko wraca do normy. I naszym oczom ukazuje się naprawdę bajkowy świat. Co prawda większe ryby, rekiny, żółwie czy manty nie lubią silnego światła. Co ja mówię? One w ogóle nie lubią światła sztucznego, więc by ich nie płoszyć, dobrze jest wszystko pod wodą wyłączyć. Latarką nie spłoszymy jednak czarnej lilii. Przypomina roślinkę, ale to zwierzę, które nie ma serca. W nocy rozwija piękny pióropusz, który potrafi odrastać, zniszczony przez drapieżniki. Czarna lilia morska jest spokrewniona z rozgwiazdami, jeżowcami i ogórkami morskimi. Potrafi się jednak poruszać od nich zdecydowanie szybciej, bo 7 cm na sekundę. W jednej z dziur w skale trafiłem na ośmiornicę, która jednak średnio lubiła lampy mojego aparatu. To niesamowite zwierzaki. Co ciekawe, ośmiornice mają doskonały wzrok, ale nie rozróżniają kolorów. Jakby tego było mało, mają 3 serca, niebieską krew i czują smak wszystkiego, czego dotkną. Kosmici. No i jestem już po pierwszym dniu nurkowania na Toulouse na Malediwach. Powiem Wam, że przed wyjazdem tutaj, przed przylotem strasznie się jarałem, bo wiadomo, że sława tych miejsc po prostu bije inne. I pierwszego dnia widoczność w miejscówkach, w których nurkowaliśmy w Toulouse była słaba. Było około 10-12 metrów, ale przyczyną tego mógł być padający w nocy deszcz. Rozmawiałem z Polakami, którzy na trzecim nurkowaniu do nas dobili i mówili, że 2 dni temu nurkowali tutaj w okolicy i widoczność była kryształ. No więc po prostu taki niefart na początek, ale jeżeli chodzi o życie pod wodą, to jest absolutnie kosmiczne. Szczególnie gdy widzi się takie piękne ławice glassfish. Albo moje ulubione błazenki, znane jako anemony lub najzwyczajniej rybki Nemo. Też je lubicie? Wiecie, że jest ich aż 30 gatunków, które żyją głównie w Oceanie Indyjskim. Spotykamy je też od Morza Czerwonego do Japonii i Wielkiej Rafy Koralowej. Żyją w symbiozie z parzącymi ukwiałami, które je chronią. Endemicznym gatunkiem, bardzo charakterystycznym dla Malediwów, są różowe anemony, które tu może na różowe nie wyglądają, ale przy mocniejszym świetle zdecydowanie tak. Są, jak widać, jednobarwne, z charakterystycznym białym pasem tuż za okiem.
Na pierwszych 2 nurkowaniach byłem w miejscach, których nazw, wybaczcie, nie powtórzę, ale napiszę Wam, bo mam je w oryginale zapisane. I tam używałem szerokiego obiektywu i wydaje mi się, że parę ujęć się uda. A na 3. miejsce, to już pamiętam, nazywało się Turtle Point. Pojechaliśmy oglądać żółwie, założyłem makro, bo wydawało mi się, że z odległości te żółwie będę mógł sfilmować, żeby ich nie straszyć, bo one jednak jak większość zwierząt morskich boją się światła. No ale niestety bo widziałem 3 żółwie, ale niestety nie mogę Wam ich pokazać, tylko opowiedzieć, ponieważ bały się światła i uciekały i nie można było ani sfilmować, ani zrobić zdjęć, więc musicie mi uwierzyć na słowo. Ale miejscówka naprawdę bardzo, bardzo spoko. Dzięki temu obiektywowi makro mogłem lepiej przyjrzeć się koralom miękkim, skrzydlicy, która niestety prezentowała miejsce, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę. Natomiast makro okazywało się zupełnie nieprzydatne przy spotkaniu z tym batfishem, czyli długopłetwym niedoperzem. Nie wiem, kto wymyślił jego nazwę, zupełnie do niego nie pasuje. Natomiast ryba jest o tyle ciekawa, że można ją spotkać w toni w niewielkich ławicach, nie boi się nurków, a tym bardziej światła, do którego wręcz leci jak ćma. Natomiast makro przydaje się bardzo przy spotkaniu z rybą pudełkiem, znaną również jako boxfish. Jest raczej płochliwa i unika człowieka pod wodą. Nie jest jednak bezradna. W chwili zagrożenia uwalnia neurotoksynę, która bywa śmiertelna dla innych ryb. A podziwiając te piękne podwodne krajobrazy, zapraszam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, jak również suba, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. Wielkie dzięki. Kilka słów o cenach w tym centrum, ale właściwie cenach na Toulouse mogę powiedzieć, dlatego że sprawdzałem, te ceny są bardzo podobne. Tam się różnią powiedzmy $5 między jednym a drugim centrum. Sprawdzałem na blogu u Łukasza Kędzierskiego, ile kosztowały nurki przed pandemią i dzień nurkowy kosztował $109. Teraz z full sprzętem kosztuje 138, ale wiadomo, jak w każdym centrum, jeżeli się kupuje pakiety, wtedy są coraz większe zniżki. Ja wziąłem pakiet 5 nurkowań. I jeszcze się łamię, czy nie pójść na nurkowanie nocne, wrócić na ten Turtle Point. I taki pakiet 5 nurkowań kosztuje $328, o ile dobrze pamiętam. Z full sprzętem, jeżeli macie coś swojego, to oni z tej ceny też odliczają. Ja mam swoją maskę, płetwy, rurkę i komputer. Nie brałem nic więcej, bo po prostu mój sprzęt foto zajmuje tyle miejsca, że ciężko byłoby to później zapakować. Oczywiście na miejscu można wynająć wszystko. Ekipa w tym centrum, z którym wypłynąłem, też bardzo sprawna, ogarnięta. Nie, także po pierwszym dniu mogę powiedzieć, jestem zadowolony i czekamy na kolejne nurki. Jutro mamy wypłynąć do miejsca nazywanego akwarium i ta nazwa chyba wszystko Wam powie. Widzicie, co tu się dzieje pod wodą? Wypasione słonowodne akwaria, które widziałem do tej pory na świecie, przy tym widoku realnego świata zwyczajnie wysiadają. To jest właśnie coś, co kocham w nurkowaniu. Tych widoków nie da się zastąpić prawie niczym. Te błękitne ryby, które śmigają wśród ławic, to niebieskie ryby chirurgiczne z ostrymi zębami, niegroźne dla nurków, ale śmiało przeganiające inne ryby ze swojego terytorium.
ale niewątpliwie podwodnym światem rządzą rekiny. I choć są na szczycie łańcucha pokarmowego, straszy się nimi dzieci i dorosłych, to większość rekinów na widok człowieka zwyczajnie odpływa, jak ten white tip, czyli żarłacz białopłetwy. Wypatrywałem rekinów na każdym nurkowaniu i co ciekawe, zamiast najpopularniejszych na Malediwach black tipów, spotykałem same z białymi płetwami, właściwie z białymi końcówkami płetw, bo tak się je rozpoznaje. Koniec nurkowań na Toulouse, ale to nie koniec nurkowań na Malediwach. Mogę podsumować nurkowania tutaj. Nurkowałem Sea Dive Center, bardzo fajne centrum, ogarnięta i pomocna ekipa. Pływają bardzo fajną malediwską łodzią, która nazywa się Doani, z takim charakterystycznym pałąkiem na przodzie, na dziobie, który to pałąk podczas wchodzenia od strony dziobu się wyjmuje i wkłada się tam taki dodatkowy pomost. Drugiego dnia nurkowaliśmy zgodnie z obietnicą w miejscu zwanym akwarium i tam widziałem kilka rekinów. Oczywiście kolejnego white tipa. Ale chcę zwrócić uwagę na te niepozorne wężyki wystające z piasku. To kolonia węgorzy centkowanych, niewielkich ryb dorastających do 40 cm, które kryją się w piaskowych norkach i polują w ten sposób na jedzenie. Przy pierwszym nurkowaniu w akwarium był ekstremalnie silny prąd, który nas zabierał, więc trzeba było stamtąd się zabierać bardzo szybko. Zużyliśmy sporo powietrza i to nurkowanie było krótkie, było jedynie półgodzinne. Drugie nurkowanie w miejscu znanym jako Koloseum i tam też były rekiny, i były żółwie, i reje, i ośmiornice, i dużo pięknych nemo i w ogóle było prześlicznie. I takie rogatnice jasnoplame, które zdecydowanie wyróżniają się na rafie bardzo nietypowymi kolorami i wzorem, ale szczególnie zwracają uwagę, gdy przyjrzymy się z bliska ich zębom, które przypominają ludzkie. Rafa nie jest to jakaś strasznie rozbudowana, co mnie zaskoczyło, bo myślałem, że spotkam taką naprawdę pięknie rozrośniętą rafę, ale bielenie korali daje o sobie znać. Widziałem tutaj bardzo dużo poniszczonych, martwych korali, więc to bielenie chyba z 2015 roku, które się później powtórzyło, no jest tu widoczne.
To co? Lecimy dalej w kolejne miejsce, zobaczymy, gdzie się dalej spotkamy, bo powiem szczerze, że my jeszcze nie mamy dalszych planów. Ważna rzecz, to co mam na sobie. Dostałem w prezencie od Sea Dive Center taką koszulkę. Chłopaki, którzy nurkowali ze mną, też chyba dostali, także taka miła pamiątka, którą będę mógł zabrać ze sobą w inne miejsce świata.